Środa, 7 rano. No dawno nie było takiego ponurego poranka. No i też zimno. Taką wilgoć też czuć. Och, dzisiaj nie będzie taki ładny dzień chyba. Trzeba być ciutkę cieplej niż wczoraj. Przydałoby się teraz słoneczka. Zapraszam. Dzisiaj trzecia i planowo ostatnia wyprawa do dentysty. Najmniej pilny ubytek i być może wszystko będzie już z głowy na jakiś czas. Wiadomo. No, ale trzeba pilnować zębów, szczególnie kiedy są jeszcze małe ubytki, bo później to się będzie sam wszystko psuło. Same się niestety nie regenerują, no, ale spoko, będzie dobrze. Dentysty zaliczony, pora na spacer. A niestety czeka mnie jeszcze jedna wizyta, bo odkryliśmy, że jeden ząb, który z zewnątrz wygląda dobrze, wewnątrz jednak nie był za dobry. Ale to już jakieś takie detale. Czas na spacer. Ale tu fajnie, ptaki ćwierkają. Czas na kąpiel leśną. Fajnie tutaj w tym lesie. To jest ta wiata do obserwacji zwierzaków. Nawet kiedyś w niej medytowałem, ale dzisiaj się nie skuszę, bo jest gazyliard komarów. Nie wiem, czy osoby medytujące mają jakieś sztuczki na to, że komary ich gryzą, ale dla mnie okiełznanie własnego umysłu i jako takie okiełznanie ciała to już jest wyzwanie. Jeszcze jak komar się wgryza, to już jest i jedno i drugie spalone, więc nie wiem, to może być taki ostateczny test wytrwałości i koncentracji, gdy ignorujesz komary i muchy, które cię obsiadają. Ale ja nie wiem, czy jakieś benefity są z tego. Może jak ktoś trenuje do jakichś zielonych beretów czy jakiegoś innego gromu i ma za zadanie siedzieć w krzakach przez 3 tygodnie, no to może to jest jego broszka. Ja jako zwykły cywil, mając medytować 15 minut z komarami na głowie, to nie dał rady na pewno. W ogóle przebywać 15 minut z komarami na głowie to już jest dramat. Dygresja w czasie spaceru. Po dentyście miałem wracać mniej więcej najkrótszą drogą do domu, ale moje ciało podpowiada mi: idź nad jezioro, popatrz sobie na wodę, popatrz sobie na słońce, popatrz sobie na chmury, na góry, na las. Odpocznij, zrelaksuj się, wymasz to doświadczenie z głowy. Znaczy, żeby nie było doświadczenie jedno akurat z lepszych, jeżeli miałbym wszystkie moje doświadczenia dentystyczne sobą zestawić, to dzisiejszy był akurat tak, powiedzmy, w top 10% najprzyjemniejszych. Natomiast dentysta ogólnie u mnie jest nisko w rankingu przyjemności, więc posłucham swojego ciała i idę nad jezioro skompensować stres i wysiłek psychiczny. Polecam. Ja w ogóle dużo ciekawych rzeczy mówię o sobie na moich daily vlogach, tak sobie uświadamiam. I zawsze jest to jakiś mini kawałek informacji, ale mam nadzieję, że ktoś kiedyś nie zrobi o mnie pracy magisterskiej psychologii albo psychiatrii. Studium przypadku, codzienne daily vlogi i analiza zachowania. A może ktoś zrobić nawet. Byłoby całkiem zabawne. Czy da się coś dowiedzieć ciekawego z moich publicznych materiałów?
które nie są jakoś strasznie głębokie, ani strasznie osobiste. O, jest jezioro. Trochę zarasta i o ile ja jestem fanem zieleni, lubię patrzeć na zielone i żółte, to podejrzewam, że zarastające wały nie są jednak korzystne, bo naruszają ogólnie strukturę. Więc podejrzewam, że ktoś powinien już je wyciąć. Chyba że remontować całkiem, bo dziury są coraz większe. W sumie fajnie tak posiedzieć sobie 15 minut, popatrzeć przed siebie. Dobre ćwiczenie dla oczu, dobre ćwiczenie medytacyjne. Fajna sprawa. No i z czasem też dobrze trafiłem, bo właśnie znieczulenie mi zaczyna schodzić i już zaczyna mnie swędzieć. Swędzieć w środku dziąsła. No, także najbliższe 2 godziny będą rozpraszające, swędzące. Dobra, to jeszcze może stoicy na dzisiaj. 14 czerwca. Wypróbuj inny uchwyt. Każda rzecz ma 2 uchwyty. Za jeden z nich można ją unieść, a za drugi nie. Jeśli twój brat cię skrzywdzi, nie chwytaj go za jego przewinienie, ponieważ w ten sposób nie udźwigniesz krzywdy. Wybierz drugi uchwyt. Zobacz, że to twój brat, że wychowaliście się razem, a dzięki temu złapiesz uchwyt, za który udźwigniesz sytuację. Epiktet. No i to jest komentarz do tego, ale ostatnie zdanie ma chyba cały sens tego. Nie ma gwarancji, że zastosowanie tego rozwiązania, wybranie innego uchwytu, okaże się dla ciebie równie przełomowe. Po co jednak ciągle szarpać za uchwyt, jeśli nie daje to oczekiwanych efektów? Dobra, z mojej strony chyba na tyle na dzisiaj. Dentysta, spacer. To są wystarczające wrażenia. Z ciekawostek przyszła właśnie druga bateria do drona, więc już niedługo być może uda mi się nagrać więcej przejazdów pociągu. Kiedyś narzekałem, że tyle jeździ lokomotyw, a ja tylko mam jedną baterię, więc muszę bardzo precyzyjnie się wstrzelić. Zatem mam 2 baterie, więc jak pójdę już koczować na pociągie, będę koczował pewnie z godziny albo i więcej. No, także kto wie, może już niedługo coś nagram. W każdym razie, dzięki za obejrzenie dzisiejszego materiału i zapraszam cię już jutro. Hej!